Cześć, witam w kolejnym odcinku, w którym pokażę, jak zrobić smaczną, tanią, szybką i taką przekąskę, którą najpierw będziesz jadł oczami. Przekąskę, która sprawdza się w każdej zabawie, albo inaczej, podczas każdej zabawy, w czasie karnawału, w czasie studniówki, w czasie sylwestra, przytnij tutaj co chcesz, ale kanapka, śliczna kanapka taka, może śliczna to jest złe słowo, ale taka ładna, drobna, mała kanapka sprawdza się w każdej sytuacji. Zapraszam, zobacz, jak zrobić taką kanapkę. Potrzebujemy to, co masz w lodówce, dokładnie, a że ja mam w lodówce akurat ser, ważne, żeby był cienko pokrojony. Wędliny też cieniutko pokrojone, zobacz, tutaj do kamery pokażę, tak cienko pokrojone wędlinki, łosoś, szynka konserwowa, salami, to akurat miałem w lodówce. Miałem takie warzywka w lodówce, nie wiem, czy tu widać w kamerze. Także to wszystko, co masz po prostu w lodówce, tego użyjemy. A że ja miałem takie rzeczy, więc zrobię kanapki z tego, co miałem u siebie w lodówce. Bagietkę, przyznaję się, kupiłem dzisiaj ekstra w piekarni obok, no bo tego w lodówce nie miałem. I teraz, jak kroimy bagietkę? Bagietkę w zależności od tego, jakie chcesz kanapki. Ja będę kroił na wprost, dlatego że chcę małe. Jak chcesz większe, po prostu krój po skosie i będziesz miał większe, czy miała większe te kanapeczki. Także ja kroję w taki sposób. I takie nie za cienkie, takie kanapki kroimy, bagietkę kroimy około pół centymetra. Takie naprawdę, żeby były na jeden ząb. Teraz wszystkie te kanapeczki smarujemy masłem. Masłem i odkładamy na półmisek. Masło później musisz zadbać, żeby masło było dosyć takie rzadkie, żeby nie było prosto z lodówki. Wyjmij je wcześniej, jak zaplanujesz robić kanapki. To takie moja uwaga, która jest dosyć ważna. A kanapki, zobacz, kanapki sprawdzają się w każdej sytuacji, bo to czy to jest jakiś bal karnawałowy, czy to jest Sylwester, tak jak wspominałem, czy jakaś przerwa kawowa w firmie, to zawsze po prostu kanapka, jest najszybszą przekąską i taką najbardziej treściwą, bo zjesz 2-3 i nie czujesz tego głodu. A przy okazji naprawdę, jak są ładnie zrobione, to cieszą oko. Tak, mamy zrobione. Teraz nakładamy sałatę, oczywiście sałatę, wszystkie warzywa, jakie tutaj mam, nie będę to powtarzał, mam wszystkie już przygotowane, umyte. Także nakładamy sałatę na kanapki. Jak to zrobić? Po prostu urwij kawałek i połóż. Urwij kawałek z liścia i połóż na kanapce. Teraz bierzemy się za dekorowanie kanapek. Daję kropkę majonezu na sałatę, tak żeby to, co będziemy kłaść, żeby się trzymało tej kanapki, żeby nie zjechało od razu. Nie dużo, naprawdę niewiele. Możesz wyciskać po prostu z butelki majonezu. Ja mam taki przyrząd i korzystam z niego, ale są te majonezy takie w tych butelkach, co można wyciskać. To jak najbardziej się nadaje do tego. Teraz biorę ogórka. Ogórek jest umyty, tak jak wspominałem wcześniej. Kroję na pół. I teraz nacinam, nie przecinam, nacinam cienko. I dopiero drugie przecinam. I znowu nacinam. Nie do końca i teraz do końca przecinam. I zobacz, i robisz takie coś. I to układam na kanapce. Tu na tej kropce majonezu. I tu tak samo. I teraz biorę szynkę przekrojoną w taki sposób i zwijam. Zwijam i wkładam tutaj tego ogórka. Tam, gdzie się kończy szynka, tutaj pod spodem, żeby było. I znowu zwijam w rulon. Nie wyszedł. O. I tak tutaj te kanapki, które mam, najpierw zrobię wszystkie w taki sposób.
I zwijamy. Im cieńsza szynka, cieniej pokrojona w sensie, tym lepiej jest. Coś nie wyszło. Odkleiwam tutaj te końcówki i kroję plastry. Ale plastry będą za dużo, czyli te plastry jeszcze na połówki kroję. Teraz dajmy jeszcze kropkę majonezu na górę i damy w ten majonez coś zielonego. Jak masz koper, możesz dać koper albo natkę pietruszki, listek, cokolwiek zielonego. Jadalnego oczywiście. O, taki listek. Mamy. Z szynką mamy zrobione, teraz zrobię z salami. I teraz robimy kanapki z salami. Biorę pomidora koktajlowego, kroję go na 4. Tu już mam majonez na sałacie, po kropce takiej. I teraz w ten majonez układam pomidora. W taki sposób. Z takim lekkim rozwarciem. Kroję salami na pół. I zawijam tak jak szynkę. Proszę. I tu układam. I tak robimy na razie wszystkie kanapki. By się wydawało, że kanapka to tam co to za praca. A teraz właśnie jak ktoś jeszcze nie robił kanapek, to teraz widzi ile jest pracy przy kanapeczkach. I czasami klient się dziwi, a skąd taka cena za te parę kanapek? No właśnie stąd, że to jest pracochłonne naprawdę, ale zobaczcie jak to ładnie wygląda. To oczy same jedzą taką kanapeczkę. Narobisz się, a tu chlap i nie ma. Jednym kęsem. Teraz bierzemy coś zielonego. Teraz biorę czarną oliwkę i kroję takie krążki. I zobacz, i możesz dać tutaj taką oliwkę, jak to ładnie wygląda. No i na pewno podkreśli smak kanapki. I kanapeczki z salami mamy zrobione. I teraz robię kanapki z serem. Też majonez, kropka majonezu, taki klej. O. I teraz biorę plaster sera i ten ser kroję na 4. Taka uwaga, ser powinien być też cienko pokrojony, żeby te plastry nie były grube, bo jak są grube, to one sprężynują po prostu i ciężko się zwija. A taki ser dużo łatwiej jest zwinąć. I tutaj w tym przypadku najpierw układamy ser. Układamy ser.
na tym majonezie. Majonez trochę przytrzyma, żeby ten ser się nie rozwijał. Tak. Przykleję go trochę. Ops. No i to jest właśnie to sprężynowanie, o którym mówiłem. Mówisz Trzeba mi trochę przydusić bardziej. Dlatego ten A sposób... bo ten ma za dużo dziur i dlatego się otworzył. Weź tego ogórka zaraz zrób. Będziesz... I teraz nacinam ogórka tak jak do szynki. Nie do końca i drugi już do końca. I teraz tego ogórka nakładam od góry na ser, to on nie będzie nam właśnie sprężynował, nie będzie się otwierał. Tak, w taki sposób. O. Pobierz darmowy e-book Planer posiłków i suplementacji diety Fit Home Food na każdy dzień tygodnia. Materiał ułożony jest przez dietetyków i trenerów żywienia. Link do e-booka w opisie tego filmu. Teraz dajemy tutaj kropkę majonezu. Tak niewiele. Majonez jest najlepszy taki swojej roboty. Nie wiem, czy już próbowałeś robić, czy robiłeś. Jak nie, to u góry z lewej strony będziesz miał link do tego, jak zrobić swój własny domowy majonez. Będziesz mógł spróbować. Polecam. Teraz na tą kropkę kładziemy zielone. Dobrze. I teraz... jeszcze jedno pominąłem. I teraz tutaj dajmy połówka, to będzie za dużo, ale taką ćwiartkę rzodkiewki. O. I kanapka z serem gotowa. Teraz biorę się za kanapki z łososiem. To jest 4. wersja kanapek i zobaczmy, jak to będzie szło. To już trochę było majonezu, ok. Łososia jest bardzo trudno zawinąć. Musi być bardzo cienko pokrojony. Ten jest trochę grubo. Trzeba go trochę może tu przydusić. O, wyszło. Tak trzeba ukroić, żeby to nam ładnie zawinęło. Trochę za dużo. Łososia mam ułożonego, teraz nacinam pomidora. I pomidora kroję na 4. Pomidor koktajlowy oczywiście. I teraz daję znowu trochę majonezu na górę.
Tak niedużo. Nie przejmuj się tłuszczem, nie przejmuj się kaloriami, bo podczas imprezy wytańczysz te kalorie. A no tak, to jest słuszna uwaga. I teraz pomidorka wciskamy tutaj pod łososiem, a na górę dajmy coś zielonego. O, i to jest do tego majonezu. Tak. I mamy prawie zrobione. Jeszcze tylko mały akcent na górę w postaci oliwki. I kanapki z łososiem są gotowe.